Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Chcemy nauki strzelania. Szef NATO odkrył Amerykę. Papież rozczarowuje. Orban lawiruje i nie wierzy własnym oczom. Konfederacja nie reaguje na Korwina. O tym m.in. powiemy dziś w WTS-ie. Czwartek, 7 kwietnia. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Sytuacja międzynarodowa robi się coraz bardziej napięta, szczególnie po ostatnich tragicznych odkryciach w Ukrainie. O tym jednak później. Najpierw o pokrzepiającym sondażu wykonanym dla Rzeczpospolitej. Wynika z niego, że aż 70% z nas jest gotowych przejść podstawowe przeszkolenie wojskowe. Respondentów pytano co prawda o zaledwie 16-dniowy kontakt z wojskową rzeczywistością, ale odpowiedź narodu jest zdecydowana. Przysposobienie obronne w szkołach praktycznie nie istnieje. Młodzież zamiast karabinu, o czym z pewnością marzą niektórzy brunatni członkowie Konfederacji, woli trzymać w rękach smartfony. No ale takie podstawowe przeszkolenie jest przydatne i niewykluczone, że niebawem będzie obowiązkowe. Z sondażu wynika, że pomysł przeszkolenia wojskowego popiera 86% wyborców Konfederacji. To jest jasne, dziwne, że nie 100%, ale także 85% wyborców PiS i 77% wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nieco mniejszy entuzjazm do spraw wojskowych mają wyborcy PSL z wynikiem 68%, a na końcu Lewica na rowerach ze swoją sojową latę 62%. Czyli wychodzi na to, że nasz sejmowy pieśniarz Paweł Kukiz, mówiąc o zniewieściałej i lewackiej mentalności Europejczyków, nieco tym razem przestrzelił. Może też powinien te 16 dni spędzić na strzelnicy, to tezy miałby bardziej trafione. Wczoraj w Brukseli spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw NATO, aby przedyskutować dalszą strategię działań wobec Rosji. Słynący z odpowiadania na pytania dziennikarzy, tak aby nic nie powiedzieć, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że wkraczamy w krytyczną fazę wojny w Ukrainie, a Rosja wysyła wszystkie siły na wschód tego kraju. Szef sojuszu odniósł się też do makabrycznych doniesień o zbrodniach Rosjan na ludności cywilnej w Buczy. Podkreślił, że ujawnia to prawdziwą naturę wojny prowadzonej przez prezydenta Putina. No i to jest ciekawe stwierdzenie, bo wydawało mi się, że natura tej wojny jest od jej początku powszechnie wszystkim znana. Rosja, czyli agresor, napadła na suwerenny kraj i dokonuje w nim rzeczy strasznych. Więc to dobrze, że podczas wczorajszego spotkania omawiana była, jak to nazwał Stoltenberg, mapa drogowa NATO w sprawie wojny w Ukrainie. Więc całe szczęście, że jest ta mapa drogowa, bo z taką spostrzegawczością sekretarz Stoltenberg mógłby się bez mapy w tym wszystkim pogubić. I suffer from short-term memory loss. Myli się jednak, kto sądzi, że NATO właściwie nic nie robi i na wojnę w Ukrainie odpowiada jak pan sekretarz na pytania. Aktywność wojskowa sojuszu zwiększyła się kolosalnie od rozpoczęcia wojny u naszego wschodniego sąsiada. Niezależna organizacja analityczna Orion Intel zaprezentowała mapę aktywności lotniczej jednostek natowskich i szwedzkich, a to tylko te, które chciały być widziane poprzez aplikacje śledzące ruchy samolotów. Przyjrzyjcie się temu dobrze, bo sprawa jest skomplikowana, ale warto to zobaczyć. W tym wszystkim nie chodzi tylko o samoloty. Najwyraźniej pogubił się papież Franciszek, gdyż mocno się stara, aby przypadkiem nie wskazać winnego rozpoczęcia wojny w Europie. Stwierdził ostatnio enigmatycznie, że wszyscy jesteśmy winni. Może to i prawda, ale szczerze mówiąc liczyłem, że głowa Kościoła katolickiego w obliczu tak wielkiej tragedii, zbrodni i największego kryzysu humanitarnego od czasu II wojny światowej wykaże się większą wrażliwością i wskaże wyraźnie wiernym na całym świecie, kto napadł na kogo i przez kogo teraz w Ukrainie giną ludzie. Gdyby Franciszek zdecydował się na podróż do Kijowa, to tym czynem by się zrehabilitował, powiedzmy sobie jasno. Jeszcze jak? I nawet ostatnio powiedział, że taka propozycja leży na stole. Ale wiecie co? Szczerze mówiąc, wątpię. I kończąc ten temat, bardzo ta postawa papieża i dziwna, i smutna, i rozczarowująca. Wątpliwości i wahań nie ma za to premier Węgier Viktor Orbán, który już wyraźnie wybrał, po której stoi stronie. Ostatni tydzień szef węgierskiego rządu spędza na nieustannym mizdrzeniu się do kremlowskiego zbrodniarza. Ashamed of yourself.
Najpierw stwierdził, że nie ma problemu z płaceniem za gaz w rublach, widocznie ma ich sporo. W dodatku chce chyba konkurować z prezydentem Francji i dzwonić do Putina jeszcze częściej niż on, czyli Macron, oraz niż konsultanci od fotowoltaiki. Naprawdę. Mało tego, podczas ostatniej konferencji prasowej Orbán przyznał, że zaprosił Władimira Putina do udziału w rozmowach pokojowych i grzecznie zasugerował wstrzymanie ognia. Podczas konferencji unijny buntownik Viktor Orbán zakwestionował też prawdziwość doniesień na temat zbrodni w Buczy. Powiedział tak: wszystkie przypadki trzeba zbadać. Żyjemy w takich czasach, gdy nie można wierzyć nawet temu, co widzimy na własne oczy. Ja też, oglądając konferencję Orbána, nie wierzyłem własnym oczom, jakie farmazony opowiada, jak się wije między Unią a Putinem. No, Węgrzy najwyraźniej jednak popierają politykę Orbána, bo zapewnili mu w ostatnich wyborach reelekcję. No ale tak to już jest z mediami na Węgrzech. Nie można wierzyć nawet temu, co się tam widzi na własne oczy. Jedyne, co nam grozi, to dezinflacja. Inflacją w ogóle nie należy się przejmować. Przekonywał w marcu 2021 roku prezes NBP Adam Glapiński. Od tych proroczych słów minął rok i z Glapińskiego taki się okazał prorok, jak z Morawieckiego reformator. Inflacja ma już bowiem wartość dwucyfrową. Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu zaordynowała kolejne podniesienie stopy procentowej, aby przeciwdziałać szalejącym wzrostom cen. Problem w tym, że z inflacją walczyć będą kolejny raz nasze portfele. Podniesienie stopy procentowej, która od dziś wynosi 4,5%, to kolejny nóż w plecy dla kredytobiorców, których raty szybują w górę, a od października zeszłego roku to już 7. podwyżka stopy procentowej i końca nie widać. Z analizy Goldman Sachs wynika, że w grudniu tego roku stopa osiągnie najwyższą od 2008 roku wysokość 5,5%. Już dziś mieszkańcy kilku województw w Polsce wydają na ratę kredytu ponad 80% pensji netto. Może posiadaczom kredytów pieniędzy niedługo zabraknie. Wygląda jednak na to, że państwowa kasa pęka w szwach, gdyż okazuje się, że polskiemu rządowi nie spieszy się do opodatkowania wielkich korporacji, ale po kolei. Polska wraz ze 136 krajami świata podpisała porozumienie w sprawie przeciwdziałania rajom podatkowym, w szczególności przeciw unikaniu podatków właśnie przez międzynarodowe korporacje. We wtorek w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych zajmującej się tym projektem. Podczas posiedzenia Polska, Malta, Estonia oraz Szwecja zgłosiły uwagi co do drogi wprowadzenia reform. Jak opisuje The Wall Street Journal, w odpowiedzi Rada przedstawiła propozycje zmian, które wystarczyły innym krajom, ale niestety Polsce nie. W kuluarach mówi się, że polski rząd chce w ten sposób wymusić odblokowanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, co budzi irytację wielu sygnatariuszy porozumienia. No i tak oto polski rząd za kulisami wojuje z innymi sojuszniczymi krajami, podczas gdy tuż za naszą wschodnią granicą spadają rosyjskie rakiety. Oto cała polska polityka zagraniczna. Posłowie Konfederacji, tak, ci sami, którzy zazwyczaj wycierają sobie twarze patriotyzmem czy przywiązaniem do narodu, kompletnie olewają przywiązanie Korwina do narodu, tyle że rosyjskiego. I'm here to tell you right now. We don't care. A raczej nie tyle samego narodu, co do Kremla. Janusz Korwin-Mikke regularnie na swoim koncie na Twitterze publikuje fantazje rodem z newslettera rosyjskiej propagandy. Kwestionuje bombardowanie szpitali czy masakry dokonywane na ludności cywilnej przez rosyjskie wojska, jawnie działając w interesie Rosji. Jak podsumowała redakcja Donald.pl, gdy Korwin publikuje kolejne służące rosyjskiej propagandzie wpisy, Konrad Berkowicz chwali się fotkami z zawodów strzeleckich, Krzysztof Bosak i Jakub Kulesza krytykują rząd i premiera, a Grzegorz Braun cieszy się ze zniesienia obowiązku noszenia maseczek. Nikt więc w Partii Narodowej i Patriotycznej nie przejmuje się, że jeden z jej członków działa wbrew polskiej racji stanu. To dobitnie pokazuje, że w tym przypadku niestety diabeł gorszy niż go malują. A teraz już propozycje kulturalne przedstawi autor kanału Witam, jedyny, niepowtarzalny Antoś Orłoś. Witam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kąciku kulturalnym, jak zawsze, kulturalnie. A zaczynamy od książki Wowa Wołodia Włodimir, Tajemnice Rosji Putina. W ogóle chciałem się pochwalić, że ja to trochę głupi jestem i jeszcze czasem napiszę to nazwisko z dużej litery, no bo wiecie Państwo, trochę się uczyłem i mi kazali nazwiska z dużej, a nikt jeszcze nie wiedział, że śmiecie się z małej pisze. No ale pochwalić się chciałem tym, że mój słownik w telefonie już sam mi poprawia Putin na z małej. W każdym razie polecam tę książkę, można się dużo dowiedzieć ciekawego, a jeszcze nie będę robił reklamy wydawnictwu, ale kurczę, teraz przed chwilą sprawdziłem i można teraz jeszcze, jak poszukacie, to za dużo mniejszą sumę kupić, to i komuś na urodziny dać i komuś tam na święta można. No nieważne, w każdym razie polecam tę biografię napisaną przez panią Krystynę Kurczap-Redlich. Czyta się kryminał i jest równie wciągająca, co przerażająca. Jeżeli chodzi o film, to chciałem Państwa zapytać tak szczerze, co sądzicie o oscarowym filmie Psie pazury? Ja go widziałem w tym tygodniu i w sumie mogę polecić, ale nie jestem do końca przekonany, dlatego jestem ciekaw, co Państwo mają do powiedzenia. A teraz w kąciku muzyka i polski zespół Over the Under i ich, jak to nazwali, artystyczna sankcja wobec Putina, czyli utwór Letter to Mother War. I to tym razem wszystko. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, obserwowania, subskrybowania oraz oczywiście patronowania. Widzimy się w WTS-ie już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!